Powiedz mi, czy gdzieś towarzyszy ci takie myślenie, taki sposób pojmowania, że przemilczasz swoje potrzeby, gdzieś się wycofujesz, usuwasz w cień, nawet jeżeli coś ci nie pasuje w relacji z innymi ludźmi, w kontaktach z nimi, nawet jeżeli zrobi ci się przykro, smutno, straszno, ty o tym nie mówisz, w ogóle tego nie zgłaszasz, dlatego że chcesz utrzymać coś, co nazwiemy świętym spokojem. Czyli dla świętego spokoju nie będę tutaj psuć tej atmosfery. Nie będę mówić, że mi się zrobiło przykro. Nie będę mówić, że z czymś się nie zgadzam i w ogóle inaczej to widzę. Gdzieś jestem w innym trybie myślenia. I dla świętego spokoju, ten święty spokój to tutaj jest absolutnie wyrażenie klucz, wręcz cel. I faktycznie tak jest. W ogóle nic nie zgłaszasz, nic nie mówisz, nie opowiadasz o sobie, mając gdzieś przeświadczenie w środku, że jestem dobrym, ugodowym człowiekiem, który ratuje tą relację przed konfliktem. No bo właśnie ten święty spokój to jest często przeciwstawiane, jest taką przeciwwagą do konfliktu, do zażartego konfliktu, który będzie niszczycielski i całkowicie zrówna z ziemią całą relację. Czy taki sposób pojmowania interakcji ludzkich właśnie przychodzi ci do głowy, gdzieś kierujesz się taką prywatną logiką? Daj mi znać w komentarzu, jeżeli gdzieś się w tym odnajdujesz i uważasz to za bardzo pomocne narzędzie do pielęgnowania relacji. Bo to jest powszechne. Jeżeli tak jest, jeżeli tak sądzisz, to nie jesteś absolutnie sam, nie jesteś sama. Natomiast dzisiejszym filmem chcę ci powiedzieć, pomyślmy o tym dłużej. Zastanówmy się nad tym, dlatego że to nie jest takie oczywiste. Dlatego że każde twoje wycofanie się, bo tak tylko to można nazwać, te przemilczanie, te zaniedbywanie swoich potrzeb, te odbieranie sobie głosu, czyli właśnie takie wycofywanie się, wcale nie jest kolejną cegiełką, która buduje zdrowe relacje, a wręcz przeciwnie, co ty na to, jeśli ci powiem, że to jest właśnie ten czynnik, który sieje bardzo duże zagrożenie twoim relacjom i coś, co miało być świętym spokojem, po pierwsze tego w ogóle nie czujesz, nie odczuwasz tego jako wewnętrzny, cudowny spokój. Robi się coraz trudniej, a gdzieś w efekcie końcowym gdzieś to przynosi właśnie to, przed czym chciałeś lub chciałaś uratować tą relację, czyli bardzo duży konflikt. Bo musisz wiedzieć, że takie przemilczanie dla świętego spokoju jest trochę jak konstruowanie i zaprogramowanie bomby. Tykającej bomby, która ma opóźniony zapłon. To nie jest coś, co tutaj za chwilę wybuchnie, bo możesz sobie powiedzieć, no dobra, nie będę się odzywać. Nie pasuje mi, co ta osoba robi. Absolutnie się z nią nie zgadzam. Wręcz uważam to za krzywdzące, za nie fair traktowanie mnie itp. Ale powiesz sobie, okej, tu i teraz się powstrzymam, nic nie powiem. Dla świętego spokoju przecież. Niby dlaczego innego miałoby to służyć? I to jest okej, jeżeli to jest bardzo jednostkowe. Jeżeli takie narzędzie używasz jako okazjonalne, na zasadzie wyboru narzędzie, które powiesz sobie, nie widuję się z tą osobą zbyt często, albo ta kwestia nie wypływa tak często przy tej osobie. Więc w sumie to dobra tam, nic nie jest to warte, tak, żeby gdzieś coś wyjmować, bo i tak to niewiele wnosi. No to okej. Jasne, musimy wybierać swoje momenty. Musimy wybierać swoje momenty. Nie w każdym momencie warto gdzieś zajmować głos. Oczywiście, że tak. Natomiast zastanów się nad tym i tutaj o tym właśnie jest dzisiejszy film, kiedy to się staje twoim nawykiem. Kiedy to się staje twoim stylem życia. Wtedy mówimy o czymś trudnym, czymś, co wcale nie pielęgnuje relacji, tylko je utrudnia i coś, co absolutnie nie przynosi jej świętego spokoju, tylko coś wręcz odwrotnego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że
takie usuwanie się w cień dla świętego spokoju przede wszystkim buduje urazę. Prześwietl sobie w tym momencie w jakiś sposób pamięcią, przeskanuj swoje relacje lub sytuacje, w których właśnie tak zrobiłaś. Zacisnęłaś pięści, przemilczałeś, co było ważne z twojego punktu widzenia i po prostu przeszłaś do porządku dziennego, gdzieś w ogóle nie zgłaszając, nie mówiąc, czasami nawet nie myśląc o tym. W sensie już w ogóle nie dałaś temu przestrzeni. Co się dzieje? No, zróbmy tak raz, zróbmy tak 10 razy, 50 razy i ta uraza będzie gigantyczna. To się po prostu będzie kumulować. I buduje się pewnego typu mur, czyli przeświadczenie, że coś się dzieje, że niby jest wszystko okej powierzchownie w tej relacji, ale tam od środka zbiera się coś. I to jest pierwsze. I to jest ta uraza, to jest to poczucie niesprawiedliwości, to jest poczucie to, że ojej, przy tej osobie to ja naprawdę nie umiem się wyluzować, nie umiem być sobą. No jasne, skoro tam jest tak dużo skumulowanej energii, to bardzo często gdzieś jakiejś złości, frustracji, niezgody, tylko że zamiecionej pod dywan. Dodatkowo kolejnym niebezpieczeństwem tego typu strategii jest to, że uczymy ludzi. Zauważ, że to zawsze jest lekcja. Okej, ty się uczysz usuwania w cień, ale skoro ty się usuwasz, to uczysz za każdym razem drugą osobę przekraczania twoich granic. Udzielasz jej do tego lekcji i ona pojmuje tę lekcję. Ona widzi i nawet jeżeli to nie dzieje się świadomie, nawet jeżeli to nie dzieje się super intencjonalnie, to będzie wiedzieć, że przy tobie ona może iść daleko, iść szeroko. I to się już wtedy samo dzieje, już za dużo nie trzeba tego kontrolować, ponieważ to już będzie wyczuwalne, że twoje milczenie jest pewnego typu zaproszeniem, nie mówię, że chcianym, ale zaproszeniem do przekraczania granic, a przynajmniej ich przestawiania centymetr po centymetrze. Poza tym kolejnym kosztem, który się płaci dla rzekomego świętego spokoju, jest tak naprawdę utrata szacunku. Zdaje się, piesek wierci. I cała bieda polega na tym, że to jest utrata szacunku w obie strony, bo jeżeli ktoś ciągle przekracza twoje granice, a ty milczysz dla świętego spokoju, to ta osoba zaczyna czuć się, delikatnie mówiąc, swobodnie przy tobie na tyle, że gdzieś już w ogóle nie patrzy na twoje reakcje, nie interesuje jej to. Jak ty to odbierzesz, jak ty się poczujesz. Ale i ten brak szacunku działa w drugą stronę. Ty jako osoba, która się usunęła, widzisz kogoś, kto po prostu notorycznie przekracza granice i co ty sobie o tej osobie myślisz? No myślisz sobie o niej coraz gorzej, a nie coraz lepiej. Więc tak naprawdę to się dzieje z obu stron i nie jest to korzystne zjawisko ani dla ciebie, ani dla drugiej strony. No i oczywiście koszt, który jeszcze jest kolejnym kosztem i jest absolutnie do przewidzenia i jeżeli gdzieś jesteś osobą, która często dla świętego spokoju coś tłumi w sobie, to pewnie dobrze wiesz, co to znaczą wybuchy. No bo jeżeli tak zbierasz sobie ten materiał wybuchowy, to czasami jest tak, że jak nazbieramy tego pełną beczkę i na tej beczce siedzimy, to niekiedy już wystarczy bardzo malutka iskierka, czyli no, rzekomo jakiś duperel, jakaś bardzo malutka sprawa, żeby wybuchło. I co się wtedy dzieje? No ta osoba oczywiście druga jest w wielkim szoku, jak to ty, taka ugodowa, rozsądna, spokojna osoba wybuchasz. I to może gdzieś rodzić jakieś pretensje do ciebie, albo w ogóle niezrozumiały taki szok, o co ci chodzi. A z twojej strony, no co się dzieje, kiedy wybuchasz, a zwyczajowo dla świętego spokoju nic nie robisz, nic nie mówisz i milczysz, no pewnie siebie krytykujesz za to. Pewnie siebie krytykujesz nie za to, że masz swoje zdanie, że coś ci nie pasuje, ani za to, że dla świętego spokoju milczysz, tylko krytykujesz siebie za to, że wybuchłaś lub wybuchłeś, że doszło do tego wybuchu.
i rzekomo ten wybuch jest tutaj największym problemem. A nie jest. Nie jest. Największym problemem tutaj jest to, co nazbierało powolutku w tej beczce ten materiał wybuchowy. O, to jest problem. A nie ta iskra i absolutnie oczywista reakcja, że wybuchło. A zatem, jak widzisz, kosztów jest dużo, żeby dla świętego spokoju dalej przemilczać, siebie gdzieś absolutnie usuwać, bo to nie jest strategia bez efektów ubocznych. To się tak nie da. Jeżeli oczekujesz wobec siebie, dobra, to ja wszystkie emocje połknę, zamiotę pod dywan, zepchnę do piwnicy, do najdalszych zakamarków, niech to sobie tam siedzi, a ja będę super szczęśliwa i spokojna w moim życiu, to się to nie uda. Tak człowiek nie działa, tak może działa maszyna, komputer, ale nie człowiek. Dlatego unikanie konfliktów jest bardzo podstępną strategią na budowanie relacji. A skoro tak, no to oczywiście teraz, kiedy już widzimy, że to naprawdę jest bardzo kosztowne i niezdrowe, to zastanówmy się, jak to ten temat ugryźć, żeby troszeczkę go odkręcać. Nie mówię zmienić o 180 stopni w jeden dzień, bo tak się nie da, ale da się powolutku, małymi kroczkami zmieniać swoje nawyki. I za chwilę przedstawię Ci 3 punkty, jak to możesz zrobić. Punkt numer 1. Zrozum swój lęk przed konfliktem. Żeby coś zmienić, musimy temu spojrzeć prosto w oczy. A w tym momencie bardzo często jest tak, że osoby, które dla świętego spokoju nic o sobie nie mówią, nie zgłaszają, bo nie chcą prowokować konfliktów, twierdzą dosłownie, bo ja nie lubię się kłócić, bo ja nie lubię konfliktów. I gdzieś punktem oparcia takiego rozumowania jest preferencja. Nie? Tak jak lubię frytki albo nie lubię lodów, to tak nie lubię konfliktów. Tylko że to tak nie działa. Konflikt nie jest lodem czy nie jest lizakiem, tylko jest pewną interakcją międzyludzką, która jest naładowana emocjonalnie. W związku z tym to nie jest kwestia lubię, nie lubię, tylko to jest bardziej kwestia pewnego nauczenia się już na wczesnych etapach swojego życia, z czym to się może wiązać. Dlatego, że jeżeli twierdzisz, że nie lubię konfliktów, czyli tak de facto, wchodząc głębiej, masz jakiś lęk wobec konfliktowych sytuacji, konfrontacji, to zastanówmy się, skąd on wynika. Bardzo często takie unikanie, niesłychanie podkręcone, intensywne unikanie konfliktów i tego typu sytuacji wynika z tego, że masz gdzieś w głowie zapisane równanie. Konflikt, kłótnia, nieporozumienie, jakiekolwiek tarcie między ludźmi równa się absolutne zagrożenie. Zagrożenie egzystencjalne, zagrożenie tego, że jestem albo mnie nie ma. Mam relację albo nie mam relacji. Jak nie mam relacji, to jestem absolutnie zagubiony. To nie ma mnie w życiu, na świecie. Jeżeli to równanie gdzieś jest i ono sobie pracuje, no to właśnie będzie ci się kojarzyć, że ten święty spokój jest cudownym celem, natomiast konflikt jest absolutnie końcem świata. To już po prostu jest koniec świata. Problem polega na tym, że to równanie napisało dziecko. Napisało dziecko, które nie radziło sobie na przykład obserwując konflikty w rodzinie, albo kiedy było wręcz włączane w te konflikty i miało bardzo małe miało zasoby radzenia sobie z nimi, jak to dziecko. No bo czego możemy oczekiwać czy wymagać od dziecka? My się nie rodzimy z takim ekwipunkiem, który nam pozwala gdzieś w jakiś psychologiczny sposób, bardzo wyedukowany sobie radzić z życiem. My się tego właśnie uczymy. Nie rodzimy się z tym, a uczymy. No i na przykład ten moment, w którym się znajdujesz w swoim życiu, jest bardzo dobrym momentem do tego, żeby się nauczyć. I to właśnie przez ten film robimy. Uczymy się innego równania.
A ona mówi, konflikty, konfrontacje, tarcia między ludźmi to jest norma. Tak bywa. Nie da się przejść przez życie, żeby nie zazgrzytało gdzieś. Nie da się tak. Można tak próbować, tylko że koszt jest gigantyczny. Natomiast fizycznie, absolutnie logicznie, w jakikolwiek namacalny sposób nie da się tego ominąć. Dodatkowo nowe równanie mówi, to jest norma i konflikt jest do przejścia. Konflikt jest niekoniecznie końcem świata. On może niekiedy, konflikty są tak duże, że doprowadzają do końca relacji. Jasne, że tak, kiedy nie da się znaleźć rozwiązania, ale nie musi tak być. I od tego mamy jeszcze drugi punkt. Zmień definicję konfliktu. I tutaj właśnie piszemy sobie inne równanie, inną definicję. Czyli póki co widzisz konflikt jako koniec świata, natomiast to jest definicja napisana przez dziecko, teraz jako dorosła osoba możesz je zmienić. I to, co ci proponuję, to zobaczyć konflikt jako próbę znalezienia rozwiązania. Znalezienia rozwiązania, ale nie samemu w domu, to ja sobie posiedzę, aż wysiedzę to rozwiązanie, tylko właśnie w interakcji z drugą stroną. A dlatego, że mówimy nie o super jakichś tam spokojnych, neutralnych tematach typu pogoda, tylko o czymś, co wzbudza emocje, a więc może dojść do podniesionego tonu głosu, może dojść do jakichś gestów, może dojść po prostu ta atmosfera, ta temperatura interakcji może wzrosnąć i to jest okej. Możemy szukać rozwiązania problemu czy różnic, jakiegoś wyjścia w podwyższonej temperaturze. To jest okej. To nie jest jeszcze zagrażające. Nie w świecie dorosłych ludzi. W świecie dzieci, jeżeli to pojmiemy, zobaczymy oczami dziecka, to faktycznie może tak wyglądać. Natomiast w świecie dorosłych ludzi tak może być. Możemy ze sobą się nie zgodzić, możemy gdzieś tam się dotrzeć ze sobą, możemy za chwilę płakać, za chwilę się śmiać. Tak bywa. I to jest przeramowanie, napisanie innej definicji tego, czym jest konflikt. Bo konflikt, tarcie, gdzieś w jakiś sposób zgrzyt nie oznacza równa się kłótnia, równa się koniec świata. Dlatego warto jest popracować nad swoją osobistą definicją, czym jest konflikt. Żeby to zrobić, oczywiście trzeba wejrzeć w siebie i popatrzeć, jaką definicję póki co noszę w sobie. I jeszcze przed nami jeden krok. Przeprowadzaj małe, kontrolowane konflikty. No i tak jak zawsze jest na tym kanale, zawsze to powtarzam, uczmy się teorii, słuchajmy takich filmów jak ten, gdzieś przemyślmy sobie, usiądźmy sobie z kajecikiem i rozpiszmy nasze obecne definicje konfliktu oraz te, które chcemy napisać, nowe, przetrenować. Fajnie, super, wszystko jest. Jest notesik, jest teoria, wszystko obejrzane, praca domowa odrobiona, teoretyczna, a teraz przechodzimy do praktyki. Czyli musi być miejsce na trening ekspozycji. Musimy się wystawić z premedytacją w planowany sposób, tylko że w bezpiecznych okolicznościach na mikro kłótnie, na małe wydarzenia, które gdzieś w naszym starym pojmowaniu, w starej definicji będą włączały ten alarm, który będzie mówił, ojej, zaraz świat się skończy, niebo się zawali, ptaki pospadają. Tylko słyszymy to i jednocześnie na to nadpisujemy głos dorosłej osoby, która mówi, wszystko jest w porządku, ja sobie robię trening. Przy treningu można się zmęczyć, można zasapać się, można się spocić, to jest okej, to nie oznacza, że coś mi się strasznego dzieje. Nie, ja coś trenuję, coś wartościowego i coś dla mnie nowego. Dlatego musimy sobie budować tą kondycję. Co to znaczy? Znajdź sobie najbezpieczniejsze z możliwych okoliczności, czyli wybierz sobie po pierwsze małą stawkę. Czyli konflikt może nie na tematy mega, giga, olbrzymie, życiowe, tylko na tematy małe. Takie, które po prostu, dobra, jak się nie zgodzimy
czy w kwestii filmu, czy książki, no to raczej to przeżyjemy, nie? Jeżeli twój związek, twoja relacja nie przetrwa różnicy zdań na temat książki, to naprawdę radzę ci się zastanowić nad fundamentami tej relacji. Więc wybierz sobie coś takiego, wybierz sobie coś malutkiego i zamiast iść tą automatyczną drogą, która ci nakazuje dla świętego spokoju, nie będę o tym mówić, tylko zmienię temat, skręcasz w drugą stronę. Czyli to był automatyzm, który już wiesz teraz, jak dużo kosztuje. To będzie kolejny mały element, kolejna mała ilość materiału wybuchowego do tej beczki, a nie chcemy tego robić. Więc idziemy w drugą stronę, a druga strona mówi, okej, dobra, coś się odezwę, coś powiem. Czyli jeżeli ktoś ci właśnie opowiada o książce cudowne rzeczy, to możesz po prostu powiedzieć, okej, widzę, że ta książka dla ciebie dużo znaczy, ale powiem ci szczerze, do mnie nie trafiła. Według mnie to naprawdę nic ciekawego. Jakoś do mnie nie przemawia. Albo kwestia może trudniejsza, czyli na przykład słyszysz, że ktoś kogoś oplotkowuje, że gdzieś plotki do ciebie docierają, a ty sobie tego nie życzysz i nie chcesz, nie ciekawisz się po prostu tym, kto gdzie co zrobił i gdzie pojechał i w jakim kapeluszu. Możesz właśnie to zgłosić. Wiesz, dzięki za informację, ale ogólnie rzecz biorąc, to naprawdę mnie nie interesuje. Nie wiem, nie chcę wiedzieć, co oni gdzie robią i jadą i jakie kurczaki jadą i jedzą na obiad. Możesz to po prostu powiedzieć, tak? I pamiętaj, mała stawka, bezpieczna, najbardziej bezpieczna z możliwych opcji w sensie relacji, czyli taka osoba, której już gdzieś widziałeś, że może przy okazji gdzieś wychodziło, że jest otwarta na dyskusję. Musi być ten element treningu. Samo oglądanie filmów, samo przepracowywanie spraw na papierze. Okej, to jest super wartościowe, ale mówimy o interakcji. Więc jeżeli nie przejdziesz do interakcji, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych nawyków, no to nie mamy treningu, to nie mamy ćwiczeń i nie mamy kondycji. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na przykład ułożenie takiego sobie treningu ekspozycji może być wyzwaniem. Jeżeli potrzebujesz gdzieś tutaj konsultacji, to zapraszam spotkania 1 na 1 online. Są w mojej ofercie, jak je znaleźć, zostawiam pod filmem. Przy okazji zapraszam cię do newslettera, tam raz w tygodniu. Tylko że w formie pisanej dajemy sobie prawdziwy spokój. Nie uciekamy od konfliktów, nie uciekamy od trudnych tematów, ale w autentyczny, głęboki sposób dajemy sobie spokój. Cegiełka po cegiełce. Więc podsumowując, prawdziwe relacje, dobre relacje, zdrowe relacje muszą mieć w sobie konflikty, dlatego że konflikty pokazują prawdę. Prawdę o tobie, prawdę kim jesteś i prawdę o drugiej stronie. Czy to jest twoja przyjaciółka, partner, ktokolwiek inny. I dopiero w tej prawdzie rodzą się wartościowe związki, wartościowe relacje. Czyli konflikt nie jest przeszkodą w tworzeniu relacji, wartościowych, głębokich, dobrych, długotrwałych relacji, ale jest wręcz sposobem na budowanie tych relacji, sposobem na docieranie się, sposobem na pokazywanie prawdy o sobie, sposobem na robienie dla siebie przestrzeni obok tej osoby. Czyli bliskość to nie jest umiejętność omijania jak w slalomie konfliktów, tylko bliskość jest umiejętnością radzenia sobie z tymi konfliktami, szukania razem, wspólnie rozwiązań i czasami może mieć to troszkę gorętszą temperaturę i to też jest okej, to też jest do przejścia. Daj mi znać w komentarzu, czy jesteś gdzieś jedną z tych osób, które właśnie dla świętego spokoju wyjmuje siebie w ogóle z równania w relacjach. I czego tak naprawdę się boisz? O co chodzi? Co ciebie triggeruje właśnie w tą stronę, żeby absolutnie chuchać i dmuchać na to, żeby nie było żadnego zgrzytu. Każdy komentarz, każda wypowiedź, czy dobra rada udzielona w komentarzu, to jest wsparcie tego kanału oraz przy okazji wszyscy czytający też na tym korzystają, więc
Bardzo zachęcam, zapraszam Ciebie do komentarzy. Podobnie jak do subskrypcji, lajkowania tego filmu, innych na tym kanale, to zawsze jest wsparcie tego, co robię, za co Ci bardzo, bardzo dziękuję. Podobnie jak wszystkim innym osobom, które to robią poprzez inne platformy. Bardzo Was doceniam, Wasza obecność jest absolutnie cenna dla mnie. I jeżeli gdzieś ten film, czy każdy inny na tym kanale, a trochę już ich się nazbierało, przydał Ci się, jest jakiś pomocny i masz ochotę podłączyć się pod to wsparcie, to są sposoby, żeby to zrobić. Zostawiam je w opisie tego odcinka. A póki co, wielkie dzięki za uwagę i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.